za zaaranżowanie tej konferencji i za zaproszenie nas, czyli mnie jako przedstawiciela firmy Bilon. Firma Bilon, powiem Państwu, to jest firma, która zafascynowała się fenomenem rozproszonych rejestrów. I od 2012 roku, na początku przez dobrych 4 lat, tworzyła w ramach takiego projektu naukowego, badawczego rozwiązania oparte o swoje własne rozproszone rejestry. I ja tutaj będę chciał pokazać, dlaczego robimy to w oparciu o swoje własne rejestry i temu będzie ten wykład poświęcony. Tutaj na sali mamy kolegę Andrzeja Choroszczaka. Może Andrzej pokaż się, jeżeli byś mógł, przed sekundą przyszedłeś. Andrzej jest założycielem firmy i inspiratorem kilkudziesięcioosobowego dzisiaj zespołu, który pracuje od samego początku własnym rozwiązaniem, który w założeniach miał tworzyć system do obiegu pieniądza elektronicznego w oparciu o regulacje Unii Europejskiej, które istnieją od 2009 roku. Natomiast po tych kilku latach rozwoju dzisiaj jest to system, który jest system, my to nazywamy DLT, czyli Distributed Ledger Technology, który zarówno operuje pieniądzem elektronicznym, pozwala zapisywać dokumenty w tym systemie i zarządza całkowicie tożsamością użytkowników. I to jest bardzo ważne, to połączenie tych 3 elementów jest bardzo ważne, ponieważ w naszej opinii tworzymy system, który jest nowoczesnym systemem IT do zarówno zarządzania tożsamością uczestników, jak i wymiany różnych cyfrowych dóbr, które się w tym systemie pojawiają. Powiedziałem, pieniądz elektroniczny i dokumenty. Można tymi dokumentami nazwać również dane i współdzielenie tych danych w formie smart kontraktów. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że my strasznie mocno kładziemy nacisk na zgodność z istniejącymi regulacjami. Patrzymy na regulacje Unii Europejskiej, ale również w konsekwencji na regulacje państwa polskiego i polskich instytucji nadzoru. W obszarze pieniądza elektronicznego niedawno KNF miesiąc temu potwierdził naszą zgodność z regulacjami poprzez wydanie bezprecedensowej licencji chyba w całej Unii Europejskiej, która przyznała nam pierwszą licencję instytucji pieniądza elektronicznego w oparciu o system typu blockchainowy. Ta pełna zgodność z regulacjami w mojej ocenie nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie tworzyli i nie mieli wpływu nad protokołem, w jaki sposób te dane w tym systemie są wymieniane i zarządzane. A mamy ten wpływ, ponieważ całość praw autorskich do systemu należy do naszej firmy i jest rozwijany tutaj niedaleko na ulicy, na Alei Jana Pawła II w Warszawie przez naszych matematyków, kryptologów i informatyków pod kierownictwem Andrzeja. Mówiąc wprost, ja bym postawił taką tezę, że tworząc rozwiązania na innych systemach blockchainowych, na takich gotowych systemach blockchainowych, ryzykujemy brakiem tej elastyczności i możliwości dostosowania do wymogów prawa europejskiego, w tym polskiego, i ryzykujemy niemożliwość spełnienia wymagań legislacyjnych. Tu pan profesor Żółtek o tych wymaganiach mówił i o dostosowaniu. Naszą drogą jest dostosowanie technologii do wymogów prawa, a nie odwrotnie. Tak troszeczkę w celu ilustracji chciałbym wrócić do tematu trwałego nośnika informacji, który został postawiony w Polsce przez UOKiK jako pewne wyzwanie. I postawiona właściwie jak większość regulacji dosyć wysoko poprzeczkę, gdzie dosyć szybko zdaliśmy sobie sprawę, świat sektora bankowego zdał sobie sprawę, że tradycyjne systemy IT będą miały kłopot z realizacją tego problemu. I dlatego na początku 2017 roku
podczas jednej z kilku spotkań z panią ówczesną minister cyfryzacji powstał pomysł, żeby przyjrzeć się, w jaki sposób systemy blockchainowe mogą zaadresować ten problem. Skoro zwykłe IT sobie z tym nie radzi, spójrzmy, może blockchain będzie dobrym rozwiązaniem. I faktycznie po praktycznie rocznych konsultacjach prawno-technologicznych powstał optymistyczny raport, który ze swojej opinii stwierdził zachętę, który był napisany pod auspicjami Związku Banków Polskich i Komisji Nadzoru Finansowego. Stworzył to zachętę dla wielu firm do podjęcia prób stworzenia takiego właśnie systemu trwałego nośnika informacji. Wiele firm stworzyło taki albo tworzy taki system w oparciu o te otwarte, tworzone przez globalne korporacje struktury blockchainowe, czy też przez różne społeczności. I tak jak powiedziałem, muszą borykać się one z pewnym kompromisem prawno-technologicznym, który jest do wykonania. W szczególności problemem jest wykonanie tego chyba najważniejszego postulatu trwałego nośnika informacji, czyli wymogu nieusuwania dokumentów po ich publikacji. Taki wymóg to jest jeden z fundamentalnych wymogów systemu trwałego nośnika. I zauważył to regulator UOKiK, powinienem przyłączyć na troszeczkę. Zauważył to regulator powiedział w opinii, którą przesłał, oceniając system stworzony przez nasz największy bank w Polsce, PKO Bank Polski, gdzie napisał, i tutaj zacytuję: z przedłożonych przez spółkę wyjaśnień nie wynika, czy archiwum umieszczone w zaufanej trzeciej stronie będzie gwarantowało nieusuwalność informacji tam zamieszczonych. My jako Bilon od samego początku pracowaliśmy razem z KNF-em i pod auspicjami Związku Banków Polskich i tworzyliśmy to rozwiązanie, mając na uwadze wszystkie wymagania regulatorów. Rozpoczęliśmy współpracę z Biurem Informacji Kredytowych, które na dodatek jeszcze wzmocniło to przywiązanie do obecnych regulacji i stworzyliśmy rozwiązanie, które zapisuje dokumenty, w żargonie angielskim mówimy on-chain. On-chain, czyli całe dokumenty umieszczamy i przechowujemy na łańcuchu bloków poza kontrolą jakiegokolwiek podmiotu. Wdrożenie takiego systemu oczywiście nie jest banalne i wymaga dużo większego wysiłku niż zaimplementowanie istniejącego systemu blockchainowego, ale warto było, bo razem z kolegami i koleżankami z Biura Informacji Kredytowej zauważamy nie tylko zgodność z regulacjami, ale również bardzo duży potencjał rynkowy takiego rozwiązania. I to potencjał rynkowy, szanowni państwo, ja nie mówię tylko o publikacji dokumentów w formie trwałego nośnika informacji takich publicznych, czy jak regulaminy, czy taryfy opłat, ale przede wszystkim możliwość współdzielenia danych, które są danymi spersonalizowanymi pomiędzy różnymi uczestnikami systemu. Ta nadzieja na duży obszar rynkowy i tą zmianę, o której na początku mówił pan profesor Orłowski, jest bardzo, bardzo widoczna już teraz. Ponieważ konferencja jest prawno-technologiczno-biznesowa, to teraz będzie fragment technologiczny, bo chciałbym na tych krótkim, powiedzmy 3-minutowym teraz fragmencie powiedzieć, co się dzieje w tym naszym systemie i dlaczego dopasowujemy się do regulacji w tak dobry sposób. Otóż po dodaniu do dokumentu istotnych parametrów jego opisu, tego dokumentu, czyli na przykład stempla czasowego, podpisu cyfrowego tej instytucji, która go publikuje, wyliczony zostaje jego skrót matematyczny. Będzie on kluczowym elementem weryfikacji jego niezmienności, a następnie cały ten dokument zostaje zaszyfrowany, do czego wykorzystujemy generowany każdorazowo unikatowy klucz symetryczny. Taki klucz zostaje z kolei zabezpieczony kluczem odbiorcy dokumentu i również zapisany w blockchainie. Ten ostatni klucz, ten indywidualny klucz odbiorcy jest przechowywany na urządzeniu użytkownika i może być wykorzystywany jedynie za jego wiedzą i za jego zgodą po zalogowaniu się do odpowiedniej aplikacji, czy to jest aplikacja mobilna, czy aplikacja webowa. Dokument taki
nie tylko jest szyfrowany, ale dodatkowo transformowany przez specjalny algorytm na tak zwane kompilaty. To jest super ważne, bo te kompilaty to są matematycznie przetworzone bity informacji, które dopiero te kompilaty są rozsyłane i rozrzucane po strukturze blockchainowej. Posiadanie tych kompilatów i odpowiedniej matrycy transformacji umożliwia odczytanie tego pierwotnego dokumentu. To do czego zmierzyliśmy? Zmierzyliśmy, że w ten sposób opublikowane dokumenty spersonalizowane pozbawione są przymiotu danych osobowych. Nie istnieje możliwość przypisania ich do konkretnej osoby. Algorytm, który zastosowaliśmy, daje nam matematyczną pewność braku możliwości odczytania wyjściowego dokumentu z jednego bądź kilku kompilatów. Warto podkreślić, że te binarne dane przechowywane są losowo w wybranych węzłach systemu, a takie podejście sprawia, że system harmonizuje z wymaganiami regulacji RODO. A to, o czym chciałem powiedzieć, co fascynuje mnie najbardziej, ten indywidualny klucz, on stanowi taki dowód osobowy, takie narzędzie do zarządzania moimi dobrami cyfrowymi w internecie, czyli w tym internecie blockchainowym, który ja często nazywam takim internetem wartości. Bo to on właśnie daje mi władzę nad tym, co ja posiadam i czy ja posiadam pieniądz elektroniczny, czyli właściwie całkiem fajną, narodową, regulowaną wartość, którą mogę się wymieniać, jak również ewentualnie dokumenty czy kontrakty, które zawieram za pomocą tej struktury. Czyli tego internetu wartości, przyszłości internetu, którą tu pan profesor Orłowski mówił, że nie wiem. Ja jestem przekonany, że w tym kierunku idzie przyszłość internetu i to jest dlaczego wielu ludzi, którzy to poznają te struktury, mówią o tym, że to jest kolejna rewolucja po wynalezieniu internetu. W ten sposób właśnie my przekazujemy swego rodzaju to prawo własności temu posiadaczowi. Czyli ja, mając swój telefon w kieszeni, tam mam ukryty mój klucz, który jest moim narzędziem do zarządzania tym, co jest dla mnie cenne, wokół czego kręci się właściwie całe moje życie. I to istotne jest, że pozwala mi to również do wymiany z różnymi innymi uczestnikami systemu tej wartości w relacji peer-to-peer. Bez jakiejkolwiek kontroli albo zaangażowania kogokolwiek innego, na przykład administratora sieci czy jakiejś innej zaufanej trzeciej strony. Ja starałem się Państwu teraz powiedzieć założenia, rozwiązania, które my już dziś wykorzystujemy komercyjnie, bo od czasu, kiedy ten projekt Bilon zakończył tą fazę naukową i badawczą, od 2017 roku zaczęliśmy ten projekt komercjalizować i my już dzisiaj publikujemy, jak ja powiedziałem wcześniej, on-chain bardzo wiele różnych dokumentów i struktur danych dla różnych firm, które z tego typu fenomenu korzystają. Jak również powiedziałem wcześniej, że Komisja Nadzoru Finansowego dała nam licencję na emisję narodowej waluty, polskiej złotówki w sposób cyfrowo, pieniądza elektronicznego, to my tego typu licencję testową już wykorzystujemy od połowy 2017 roku i również wielu firmom umożliwiamy korzystanie z tego fenomenu, jak powiedziałem, budowania relacji cyfrowej peer-to-peer. Firma, użytkownik końcowy. Ponieważ ten aspekt tożsamości jest tak kluczowy i w porównaniu z kwestiami prawnymi tak istotny, to zaszczytem dla nas było podpisanie umowy z Uniwersytetem Warszawskim i z centrum, które jest dzisiaj organizatorem tej konferencji, za co bardzo dziękuję, dlatego że będziemy w stanie spojrzeć na te aspekty prawne w szczególności odnośnie tożsamości, które są, wydaje się, najtrudniejsze i stoją przed nami i w ogóle nie tylko przed nami jako firmą, ale przed społecznością blockchainową, żeby albo dostosować się, albo się wydaje się dostosować, albo wprowadzić, zdefiniować niezbędne modyfikacje w prawie, ale nie rewolucyjne, tylko bardziej ewolucyjne. Temat jest niebanalny i na pewno będzie wymagał ciekawych prac z kolegami z Uniwersytetu Warszawskiego. Tym razem bardzo Państwu dziękuję za uwagę i dziękuję za zorganizowanie tej fascynującej konferencji i dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Nazywam się Tomek Kozar i pracuję z największymi przedsiębiorstwami polskimi, wdrażając cyfrowe technologie. Ja ostatnimi laty koncentruję się na rynku energetycznym, gaz, paliwa, jak również farmacja. Nie wiem, bo to nie działa, to w takim razie ja przejdę na ręczne sterowanie. Prawdopodobnie Apple. Tak. Mówiąc o sektorach, to muszę powiedzieć, że zastosowanie technologii blockchain na wcześniej zaczęło się na rynku finansowym i rzeczywiście banki bardzo się tym tematem zainteresowały. Ja osobiście miałem wiele dyskusji na przykład z bankami polskimi, dlaczego się tym interesują. Można powiedzieć, że blockchain stanowi bardzo duże możliwości pozyskania nowych klientów dla banków, szczególnie tych nieubankowionych, bo na dzisiaj, jeśli mówimy, że ktoś jest klientem banku, to on musi mieć konto tam. Blockchain zmienia ten paradygmat, bo w zasadzie umożliwia dostęp w transakcjach peer-to-peer właśnie dla tych ludzi, którzy nie mają konta w banku. Ja osobiście największe możliwości zastosowania blockchaina widzę w energetyce. I mamy już kilka ciekawych przykładów właśnie z polskimi firmami energetycznymi na wykorzystanie blockchaina. O jednym tu tam powiem, ale jak sobie Państwo wyobrazicie, to wprowadzenie elektromobilności OZE, czyli każdy może sobie fotowoltaikę postawić na dachu i sprzedawać energię sąsiadom i do tego świetnie się nadają smart kontrakty, czyli automatyczne umowy, które umożliwiają realizację sprzedaży energii. Stawiam nawet tezę, że najbardziej uniwersalną walutą na świecie to co jest? 1 kilowatogodzina. Tak naprawdę każdy przedmiot da się przeliczyć na energię elektryczną i zapewniona jest tu transgraniczność tych usług. Jeśli chodzi o zastosowanie właśnie w administracji publicznej, to ostatnio nawet żeśmy ogłosili wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, również partnerem Bilon, że podchodzimy do pilota wydawania dyplomów uniwersyteckich właśnie na blockchainie. Projekt właśnie startuje, jesteśmy w to zaangażowani i pewnie za 2-3 miesiące będziemy mogli powiedzieć o rezultatach tego projektu. Mówiąc o korzyściach, jeśli mówimy o blockchainie, to przede wszystkim firmy obserwują obniżenie kosztów, obniżenie ryzyka błędu ludzkiego i zwiększenie szybkości realizacji umów, bo one się dzieją automatycznie z pominięciem, można powiedzieć, interakcji z człowiekiem. Tutaj bardzo uważnie przysłuchiwałem się poprzedniemu panelowi dyskusyjnemu, który mówił o kryptowalutach. No przyznam się, że z wieloma tezami tam postawionymi się trochę nie zgodzę, dlatego że mówiąc o publicznym i prywatnym blockchainie, no stawiam tezę, że wykorzystanie bitcoina w infrastrukturze przemysłowej, komercyjnej praktycznie jest niemożliwe. Dlatego, że firmy nie będą wchodzić w obszar, gdzie koszt jest nieprzewidywalny i do tego właśnie stworzone zostały blockchainy prywatne z kontrolowanym dostępem, gdzie każdy węzeł jest dopuszczony na określonych zasadach. 1,5 roku temu wygraliśmy konkurs dla startupów. Oczywiście ciężko naszą firmę nazwać startupem, więc tutaj współdziałaliśmy z partnerem organizowanym przez PGNiG na najlepszy scenariusz wykorzystania blockchaina w energetyce. Wygraliśmy konkurs, natomiast projekt zakończył się totalnym niepowodzeniem. Wiecie Państwo, jakie najczęściej było zadawane pytanie przez dziennikarzy, gdy PGNiG ogłosiło taki konkurs zwycięzców? Co PGNiG robi z bitcoinem? Oczywiście nic, tylko to pokazuje brak wiedzy i tym, co się wydarza. Projekt został, powiedziałbym, ubity przez dział bezpieczeństwa z uwagi na zły PR i brak zrozumienia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo transakcji. No, transakcje realizowane na technologii blockchain są jedne z bezpieczniejszych, jakie w tej chwili są, bo nie występuje tam pojedynczy wektor ataku. Ja tutaj muszę przyspieszyć, ale generalnie chciałem pokazać właśnie generację blockchainów. I tutaj, jeśli chodzi o bitcoina, czyli stary Dash,
Ethereum, to wydatek energetyczny przeliczenia jednego bloku blockchaina to jest równy z około 600 000 transakcji Vizą. Czyli można powiedzieć, że to się bardzo nie opłaca i sieć Bitcoina w tej chwili konsumuje tyle energii elektrycznej, co średniej wielkości państwo. Austria, Szwajcaria. Więc można powiedzieć, że to jest bardzo dalekie od ekologii, czyli tym, o czym w tej chwili najbardziej mówimy. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na kilka ciekawych pomysłów implementacyjnych. Właśnie tutaj partner Bilon ostatnio dostał zgodę KNF-u na emisję polskiej złotówki na blockchainie. I to jest bardzo ważny milowy krok w polskim i można powiedzieć blockchainie, bo każdy ma już w tym momencie możliwość realizacji transakcji na polskiej złotówce. Nie mówimy tu o kryptowalucie, o strefie spekulacji, tylko jest to już polska waluta. Bardzo dużo projektów robimy z Cordą R3. W wielu bankach jest wykorzystywany ten blockchain. No i ostatnio podpisaliśmy umowę z JP Morgan na realizację właśnie transakcji na blockchainie Quorum, która przyspiesza mniej więcej do 100 000 transakcji na sekundę, co umożliwia naprawdę bardzo efektywne wykorzystanie blockchaina na rynku finansowym. Jeden case tutaj chciałem pokazać dosyć istotny. Firma Maersk, znana Państwu z przewozów morskich. Ostatnio zakończyliśmy projekt tutaj z partnerem EY, który można powiedzieć bardzo tutaj zaawansowane aplikacje tworzy nawet w Warszawie, na realizację ubezpieczeń przewozów morskich. To jest jedna z największych sieci blockchainowych na świecie i firma wdrożyła ten system w oparciu o Azura, wspólnie też z takim startupem estońskim Guardtime, dzięki czemu firma uzyskała konkretne korzyści. Obniżenie kosztów transakcji, automatyzację, a co tak najważniejsze, eliminację błędu ludzkiego, czyli w tych przewozach morskich, bo to bardzo dużo podmiotów jest zawieranych w ramach jednego kontraktu. I w skrócie cały pomysł polegał na tym, żeby stworzyć taką stawkę ubezpieczenia dynamiczną. Czyli jeśli statek ma fracht ubezpieczony, wpływa do strefy zagrożonej, to tutaj na dole widać smart contract, który w sposób dynamiczny umożliwia śledzenie tego statku, czyli tutaj mamy połączenie technologii IoT, Internet Rzeczy, kiedy telemetria jest wrzucana do kontraktu i automatycznie, jeśli wchodzi do strefy zagrożonej, strefa na przykład tam, gdzie zwiększone ataki pirackie, to podwyższana jest stawka ubezpieczenia. Tworzy to w ogóle nową jakość, nowy model, bo możliwe jest tworzenie nowych usług dynamicznych. Ja jestem osobiście dużym fanem łączenia technologii blockchain z internetem rzeczy, sztuczną inteligencją w celu analizy dużej ilości danych. Chciałem pokazać jeden ciekawy przykład, jaki właśnie w tym roku, czy na początku tego roku zrealizowaliśmy z firmą Polpharma na wykorzystanie technologii blockchain do rejestrowania warunków szkodliwych, w jakich pracownicy Polpharmy mogą przebywać. Do tej pory dzieje się to w Skoroszytach, natomiast automatyzacja, czyli rejestr trwały, zapewnia firmie pewną transparentność, czyli jeśli pracownik zgłasza się do firmy po 20 latach, firma udostępnia mu tą informację online'owo właśnie z wykorzystaniem blockchaina, który gwarantuje niezmienność tych zapisów. Taki trwały nośnik i powiedziałbym, że mamy najdłużej zakontraktowany workload na Azurze, ponieważ według dziennika ustaw obowiązek przetrzymywania tych danych jest przez 40 lat. System jest skonstruowany na 5 węzłach. Możliwy jest węzeł audytora, obserwatora, na przykład Inspekcja Pracy, BHP, ma dostęp do weryfikacji, czy wszystkie tam zapisy pojawiły się poprawnie. No i tutaj mój ulubiony obszar, jeśli mówimy o energetyce. Ostatnio z firmą Tauron przeprowadziliśmy hackathon jednodniowy, gdzie postanowiliśmy zbudować platformę handlu pozwoleniami na emisję CO2, bardzo regulowany obszar i takie dwie giełdy w tej chwili są, jedna w Londynie, druga w Berlinie.
Warto się zastanowić, czy takiej giełdy nie warto zbudować właśnie w Warszawie, dlatego że polskie firmy około 30% tam transakcji, dostęp jest bardzo drogi, a poza tym minimalna jednostka handlu emisjami jest 100 000 ton. Unia Europejska chce narzucić, żeby to zeszło na mniejsze przedsiębiorstwa, a być może nawet gospodarstwa domowe, co spowoduje większe zainteresowanie tego typu infrastrukturą i obniża wyraźnie koszty pozyskania. To jest trochę więcej, jak to działa, natomiast w ramach blockchaina właśnie na Azurze mamy prawie że gotowe szablony smart kontraktów. Tu akurat jest wykorzystany język Solidity, który działa na Ethereum. Oczywiście każdy typ inny blockchaina jest również możliwy. I teraz jak uruchomić swój blockchain na Azurze? Tu jeden element jeszcze pokażę, że jeśli mówimy o rynku polskim, bardzo dużo projektów jest w fazie takiej pilotowej. Bardzo mało projektów wchodzi w fazę produkcyjną. Można się zastanowić, jakie są przyczyny tego, brak prawa, brak odpowiednich regulacji. Natomiast na ostatnim kongresie energetycznym, jak słuchałem wypowiedzi prezesów spółek, to tak naprawdę prawo nie przeszkadza. Brakuje tak w zasadzie firmom odwagi po to, żeby zdecydować się wejść w jakąś technologię, obszar, która nie do końca jest zweryfikowana od strony business case'u. Trzeba w to zainwestować i tak naprawdę myślę, że to dopiero powstaje i mamy tutaj właśnie na rynku polskim pewne przykłady, że wejście w obszar i wykorzystanie usług chmurowych obniża barierę wejścia, a ja to mówię, że bardziej istotne jest, że pozwala na pewną porażkę. Dlatego, że wszyscy się dzisiaj boją, szczególnie w obszarze R&D, że każdy projekt musi się udać. No tak nie jest niestety i większość projektów się nie udaje. Trochę wymaga to takiego zmiany myślenia, że powiedzmy jeśli się coś nie uda, oczywiście, natomiast z tych wielu projektów, jeśli jeden nam się uda, no to tworzy różnicę. Tutaj już przeskoczę sprawę, jak zbudowany jest Azure, bo to jest nieistotne dla tego wykładu. Natomiast jak zacząć? Jeśli by Państwo chcieli postawić swojego blockchaina, to wystarczy wykorzystać kawałek subskrypcji ażurowej, zalogować się do tego portalu i mamy tam Cordę, mamy Hyperledger Fabric, mamy Ethereum, R3 Core. W zasadzie większość blockchainów, która jest dostępna do kliknięcia. Nie trzeba być deweloperem, nie trzeba się znać na informatyce. Po kliknięciu praktycznie mamy gotowe projekty, które umożliwiają uruchomienie takiego blockchaina w 15 minut i rozpoczęcie pracy. Gotowe skrypty właśnie z wykorzystaniem Solidity umożliwiają zamodelowanie takiego, można powiedzieć, pomysłu biznesowego, co bardzo obniża koszty uruchomienia takiego środowiska i zapewnienia jego działania. I teraz zwykle tutaj buduję taki system blockchainowy, robię transakcje, przelewam sobie $100 000 i czuję się dobrze, bo to dobrze robi, przynajmniej wirtualnie. Natomiast chciałem pokazać, jak można sobie takiego blockchaina wycenić na własnej infrastrukturze. I teraz zakładając ten JP Morgan, o którym wcześniej powiedziałem, konfigurujemy węzły, czyli powiedzmy 5 węzłów, które chcielibyśmy postawić tutaj na takim marketplace. To jest jedna maszyna wirtualna i tu przygotowałem, nie wiem czy to widać, ale cena takiego rozwiązania to jest około $130 miesięcznie opłaty za postawienie własnej sieci blockchainowej. Co powoduje, że jeśli mówimy o budowaniu prototypów, weryfikacji swoich pomysłów, no to technologia umożliwia nam już bardzo dużo, niezależnie od tego, czy mamy data center, czy mamy dostęp do technologii. Ja to mówię, sky is the limit dzisiaj. Jak mamy dobry pomysł, możemy zrobić wszystko bez ponoszenia większych kosztów realizacji takiego systemu. Dużo materiałów naukowych i to z mojej strony w dużym mierze wszystko. Dziękuję bardzo. Jakby były pytania, to jestem gotowy, żeby odpowiedzieć na nie. Bardzo dziękuję.